Powiedz proszę, jak to jest możliwe, że możemy mieć lokale od dewelopera szyte na miarę? To jest bardzo prosta sprawa. Jaki jest koszt takiej usługi? Ale to i tak chyba taniej wychodzi niż aranżacja później mieszkania po wybudowaniu. Oczywiście, że tak. Wychodzimy naprzeciw klientowi, który w tym momencie bardzo dużo płaci za nieruchomości. W momencie, jak inwestycja powstaje, to ona może powstać według projektu, który klient sobie z Tobą ułoży. Czyli jak to wygląda od początku? Przychodzi ktoś do Ciebie i prosi o to, żebyś przearanżowała lokal, który właśnie kupuje od dewelopera, a korzyści dla klienta końcowego są oczywiste, ale podsumujmy. Czuję, że zostają mu pieniądze po prostu w portfelu. Jakie przeróbki wchodzą w grę? Trochę już powiedziałaś o tym, ale teraz jakbyśmy podsumowali tak krok po kroku, wymienili. Dziś porozmawiamy sobie z Małgorzatą Górską-Jurek o mieszkaniach od dewelopera, ale szytych na miarę. Mogą być zrobione według Waszego projektu, oczywiście z pomocą Małgorzaty. Zobaczycie, jak to się robi, jaka jest procedura i przede wszystkim, ile to kosztuje. Zapraszamy do oglądania. Dziś porozmawiamy sobie o nietypowym rozwiązaniu, jakim są lokale od dewelopera, ale szyte na miarę. Niewiele osób wie, że da się to zrobić, ale jest z nami Małgorzata Górska-Jurek, która to robi, udowadnia, że się da i dzisiaj nam opowie, jak to zrobić. Cześć Małgorzata. Cześć, dzień dobry. Mieszkania szyte na miarę to jest taki projekt, który powstał tak naprawdę wracając z inwestycji z Nowego Sącza, z Rzeszowa, z Tarnowa, od klienta indywidualnego, bo jak większość wie, nie mam prawa jazdy, dlatego jeżdżę sobie komunikacją, jakby którą mamy. No i zazwyczaj wtedy jest cisza, spokój i można przemyśleć, przeanalizować budowy, ale też od tego takiego zaplecza. No i tak naprawdę w drodze pojawił się pomysł, kurczę, może nie warto robić jakieś takie indywidualne rzeczy dla klienta, może warto zacząć współpracę z deweloperem. Nie sprzedawać i nie mówić do jednej osoby, tylko do wielu. Do wielu, dokładnie. Wtedy mamy większy jakby obraz, większą rzeszę ludzi, która być może jest zainteresowana danym produktem. Czyli od razu skala. No raczej tak. I dzięki temu jestem tutaj, spotkaliśmy się i możemy rozmawiać jakby o tym pomyśle, który tak naprawdę już został wdrożony w życie. Powiedz proszę, jak to jest możliwe, że możemy mieć lokale od dewelopera szyte na miarę? Co to jest ten lokal szyty na miarę i dlaczego możemy od dewelopera go mieć? To jest bardzo prosta sprawa. Po prostu trzeba nawiązać współpracę z deweloperem, który zaczyna tak naprawdę budować lokale, domy, bliźniaki. I tak naprawdę jak mamy dziurę w ziemi i klient zadatkuje sobie miejsce danej inwestycji, to już bezpośrednio może działać ze mną. Odczarowujemy trochę to, co było do tego momentu z polską deweloperką. Wychodzimy naprzeciw klientowi, który w tym momencie bardzo dużo płaci za nieruchomości. I po co ma do nich dopłacać, kiedy możemy na etapie tej dziury w ziemi zrobić mu projekt, który jest właśnie personifikowany bezpośrednio do niego. Dopłacać w sensie aranżacji później już po wybudowaniu, tak? Bo mówimy o tym, że w momencie jak inwestycja powstaje, to ona może powstać według projektu, który klient sobie z Tobą ułoży na etapie powstawania tej nieruchomości. Czyli nie płaci później, nie przepłaca, nie dopłaca do aranżacji lokalu do swoich potrzeb później. Nie dopłaca za przeróbki. Które by były po wybudowaniu. Tak, bo pamiętajmy, że deweloper daje klientowi te tak zwane pieczątki mieszkań, tak? Stempelki, czyli kopie tych układów. Dokładnie. I klient kupuje taką kopię, ale potem mówi tak, kurczę, jest 2 pokoje, chciałbym 3. Jest 1 łazienka, chciałbym łazienkę i chciałbym coś tam, nie? Więc po to są te mieszkania szyte na miarę, żeby tak naprawdę inwestycja się buduje. Deweloper sobie robi swoją robotę, a ja z klientem robimy swoją robotę, czyli robimy projekt, układy funkcjonalne, możemy robić 3, możemy robić 4, możemy robić 5, ile klient będzie chciał. Czyli jak to wygląda od początku? Przychodzi ktoś do Ciebie i prosi o to, żebyś przearanżowała lokal, który właśnie kupuje od dewelopera, czy to jeszcze trochę wcześniej trzeba? Tak, jakbyś nas przeprowadziła przez całą ścieżkę. Tak, to jest ten moment, czyli mamy dziurę w ziemi, klient zadatkuje sobie miejsce danego lokalu.
Ja dostaję rzuty tego lokalu od dewelopera i rozmawiam z klientem, co potrzebuje dodatkowego, być może chce zmienić oświetlenie, być może chce zmienić kuchnię. Trzymamy się, wiadomo, tego, czego musimy, czyli pionów kanalizacyjnych, kominów, no bo tutaj nie jesteśmy w stanie przeskoczyć tematu. Natomiast możemy manewrować ściankami działowymi, możemy manewrować instalacją elektryczną, gniazdami. Ale żeby to zrobić, musimy ułożyć układ funkcjonalny, który jest bezpośrednio personifikowany dla klienta indywidualnego. I jeżeli klient ten układ funkcjonalny zatwierdzi, to wtedy wykonujemy instalację, czyli gniazda, czyli wodkan, grzejniki, klimatyzacja. To jest jakby na jednym rzucie na wodkanie. Plus do tego instalację elektryczną, podwieszane sufity, jeżeli takie będą, no żeby po prostu chłopaki wiedzieli, jak mają działać budowlańcy. A jak to tak od strony praktycznej wygląda? Czyli przychodzę do Ciebie, mówię, że mam mieszkanie zakupione u dewelopera, ono się dopiero buduje, chciałbym przearanżować. I teraz tak, pierwsza rzecz, czy ja mogę sobie jakkolwiek narysować to mieszkanie i Ty zaprojektujesz? I co później się z tym projektem dalej dzieje? Ja muszę pójść do dewelopera, tak? Żeby mógł to przekazać. Nie, ja jestem bezpośrednio na tym etapie, czyli Dobra. ja jestem na nadzorach budowlanych, sprawdzam, czy faktycznie ekipa dewelopera wykonała to zgodnie z rzutami. Możemy spotkać się na mieszkaniu przy oddaniu takiej inwestycji. To już będzie tak naprawdę, jak już się wybuduje, klient będzie miał te wszystkie instalacje wykonane. Możemy spotkać się przy oddaniu budynku. Po prostu przejść w mieszkaniu, czy faktycznie te instalacje zostały wykonane. Czy mogę sobie je dosłownie wszystko narysować w tym rzucie i w tym mieszkaniu? Mogę je całkowicie przearanżować? Możesz, nie ma jakby przeszkód, tak? Nie stoją ściany, nie stoi nawet ten budynek jeszcze, to jest dopiero dziura w ziemi. I to jest ten etap, kiedy... To jest ten etap. Tak. Kiedy trzeba zacząć, bo później już będzie za późno, bo później już będzie burzenie, przestawianie, tak? Właśnie chodzi o to, żeby po prostu nie trzeba było dodatkowo płacić za coś, co może być zrobione na tym etapie wcześniejszym. I kosztować tyle samo, tak? W sensie, że dewelopera postawienie ścianki, czy w tym miejscu, czy w tym, gdzie Ty ją przestawisz, to jest ten sam koszt. Może tej ścianki w ogóle nie będzie i może deweloper w tym momencie na tym mieszkaniu akurat będzie do przodu o 1, 2, 3 ścianki, a może o kilka punktów instalacyjnych elektrycznych, gniazdek, gdzie tak naprawdę wchodząc na inwestycje są deweloperzy, którzy robią na każdej ścianie, tylko że jakby nie ma sprecyzowanego tego rzutu. I tak naprawdę te gniazdka są później, jeżeli nie ma architekta, bo klienta po prostu na to nie stać, to te gniazdka są za łóżkiem, Miejsce. za szafą. Nie? To są takie rzeczy, które no można zrobić i warto zrobić na tym wczesnym etapie. A deweloperzy chętnie godzą się idą na taki układ? W tym momencie jest 2 zainteresowanych deweloperów, którzy podjęli ze mną współpracę i podpisali umowę, więc myślę, że no też chcą coś zmienić, chcą wyróżnić się na rynku. I jak to wygląda u nich? W biurze sprzedaży mają rzuty, nazwijmy, klasycznych lokali, a oprócz tego mamy tutaj możliwość jeszcze kustomizowania, tak to nazwijmy po staropolsku. Kustomizowania mieszkania. Gdyby był Pan zainteresowany, Pani, to może Pani sobie dowolnie... Mamy w biurach nieruchomości dewelopera, szyld Mio i deweloper. Mamy też ulotki, które zrobiła moja graficzka i właśnie udało się nam zrobić taki komplet dla klienta z jasnym przekazem, czyli mamy ulotkę, która ma wypisane korzyści dla dewelopera, korzyści dla człowieka, po prostu końcowego klienta, dokładnie, ale mamy też właśnie możliwość tego dedykowania danej nieruchomości, danej inwestycji do klienta. Że on już się czuje, że wiesz, to jest jego, nie? Kupując to mieszkanie, tą nieruchomość, nie ma takiego, Boże, co to będzie, nie? Bo to zazwyczaj tak jest, nie? O Boże, co to będzie, ale jakieś tam wykończenia, jakieś przeróbki jeszcze dojdą, coś tam. A tutaj już rozmawiając na tym właśnie wstępnym etapie z klientem, analizujemy każde pomieszczenie, odwołujemy się do tego, co on potrzebuje w tym wnętrzu, tak? Czy standardowo kosz na śmieci pod zlewem kuchennym, czy może gdzieś indziej, wiesz, to są takie rzeczy, które, czy zmywarka 60, czy 45, czy potrzebuje, nie wiem, cargo, czy nie potrzebuje tego cargo, to są już takie rzeczy,
teraz jest faza Thermomix, nie? Więc potrzebujemy gniazdko pod Thermomix. Zawsze zróbmy 2 więcej, nie? Albo gniazdka jakieś wyspowe, albo gniazdka, wiesz, na wyspie obok, nie? No to już możemy tak naprawdę zrobić i przygotować na tym etapie wczesnym takim. Jakie jest nastawienie klientów? No bo teoretycznie jest to złote rozwiązanie, bo mamy personalizowane to mieszkanie pod siebie. A jak podchodzą do tego klienci? Chętnie decydują Wiesz się na co, to? klienci Czy jeszcze chyba to jest ta jeszcze o tym nie nieufność? wiedzą. Okej. Chyba jeszcze o tym nie wiedzą. Mamy podpisane tak naprawdę na razie z deweloperem umowy i tak naprawdę klienci jeszcze tak ostrożnie do tego podchodzą. Oczywiście jak my mówimy i tam deweloper jakby, bo chłopaki to reklamują, Joasia to też reklamuje, więc jakby oni mówią o tych możliwościach, że odróżniamy się na rynku, bo mamy taką usługę i tutaj biuro projektowe Miochom i tak dalej to wykonuje. I to jest fajne, ale klienci jeszcze tak, ale jak to my nie będziemy Nie mieć, wierzą, jak że to, tak się to da. my nie będziemy musieli płacić dodatkowo? Wyczaili się, że kontener na gruz będzie stał i trzeba jednak wybić parę tych ścianek. Tak, i jak my im mówimy, że nie, wcale nie musicie, właśnie inwestujecie w tym momencie w lokal, który, nie wiem, będzie przy jakimś tam lasku albo przy osiedlu innych domków i nie musicie do tego dopłacać. To jest takie, ale jak to w ogóle? O co chodzi? Czy mieszkanie od każdego dewelopera może wpaść w Twoje ręce? Jak to się odbywa? Czy to deweloper musi się zgłosić do Ciebie, czy ja jako konsument, jak mam takie mieszkanie, to idę do dewelopera, pytam, czy możemy Małgorzatę wprowadzić na budowę, bo mam od niej projekt? Jak to wygląda w całym tym układzie? Tak, to musimy rozdzielić. To są 2 drogi, bo jest tak, albo jest droga pierwsza, którą do tej pory mam i która jakby i to się dzieje, czyli to jest projekt indywidualny, gdzie tak naprawdę klienci kupują mieszkanie od dewelopera, to już jest niestety wybudowane i musimy zmieniać, tak? Więc tutaj jest albo ta kwestia, albo właśnie bezpośrednio deweloper tutaj to promuje, tak? Bo jakby cały pomysł i cała idea tego pomysłu, ona ma wyjść od dewelopera. Jestem pomysłodawcą i ja chcę tej współpracy z deweloperem, tak? Ale no, taki regularny klient dewelopera nie może przyjść i nie może powiedzieć, pani deweloperze, bo tutaj jest taka pani Gosia i ona robi szyte na miarę i my chcemy, żeby ona to zrobiła. Czyli tu musisz od strony dewelopera mieć relację jakąś z deweloperem, czy układ z deweloperem biznesowy i dopiero wtedy klienci mogą z tego skorzystać. Dokładnie. A jak deweloperzy na to reagują? Bo pytałem o klientów, mówisz, że trochę z niedowierzaniem, że nie trzeba nic robić, a jak deweloperzy na to Właśnie reagują? o dziwo deweloperzy bardzo miło jakby przyjęli ten pomysł, ale też branżowcy, bo oprócz tego, że jakby zajmuję się projektowaniem i wiadomo tutaj teraz rozwijam ten kolejny jakby taki inną gałąź w świecie tym takim deweloperskim. Chcę pokazać coś innego i pokazać, że to ma sens po prostu. Jest takie zielone światło od nich. To nie jest, że oni się zamykają, tak? No niektórzy, było takie osiedle jedno w Krakowie, do którego powracam z humorem, że tak powiem, bo jak się powiedziało to zawsze był kop, nie? Jak się powiedziało coś tam, to zawsze był strzał, nie? Więc dobra, ale jak sobie tak czasem rozmawiamy bezpośrednio z osobą od tego dewelopera, z osobą sprzedającą, no to ona mówi, że tak po przeanalizowaniu to jest jednak całkiem fajny pomysł i myślę, że możemy tutaj rozpocząć jakieś rozmowy. No już teraz to tak chyba nie muszę, no. Okay. Myślałem, że to rozpoczynanie rozmów się przeciąga i No i przeciąga trwa się, ale rozpoczynanie. to jest takie proste po prostu, to jest takie proste, no kurczę, podpisujemy umowę, ludzie przychodzą, nie zawracają głowy czasu biurze sprzedaży. Mają szyte mieszkania, ja przejmuję jakby nadzór nad tymi mieszkaniami, jestem 2 razy w przeciągu tygodnia na budowie, sprawdzamy to z fachowcami, czy to faktycznie jest tak. Wiesz, to są naprawdę proste zasady, z których warto skorzystać. Czyli co tu nie działa? Gdzie jest haczyk albo co nie działa? Haczyku nie ma. Bardziej nie działa. Czyli jeszcze może dystans do tego. To jest tak, to jest dystans, to jest coś nowego, to jest coś innego. Wiesz, no żeby to się tak naprawdę przegryzło z tymi takimi starymi metodami i z tym takim szablonem, no to potrzeba chwilę czasu jeszcze. Aczkolwiek ludzie z branży, typu właśnie dyrekcja Tubądzin, dyrekcja Cerat, no powiedzieli mi, że jestem 2 szczebelki wyżej od reszty projektantów.
ostatnimi czasy, bo właśnie na ulicy Kościuszkowskiej udało mi się wykonać pracownię. Funkcjonuję już tam, pracuję tam od 1,5 miesiąca, natomiast w tym momencie jeszcze nie mamy wszystkiego, no bo jakby to się dopiero dzieje, więc organizuję też takie pakiety pod klucz, więc to jest jakby wszystko się dzieje równocześnie. I przyjeżdżają branżowcy, mówię o tym pomyśle wszystkim, jest takie, a to tylko w Krakowie, czy tak na Polskę? I jest tak pytają o to. Nie, bo rozwiązanie genialne, tylko właśnie zastanawiam się, dlaczego nie wprowadzamy, ale zaraz może wyjaśnimy i być może po tym wywiadzie też więcej deweloperów się zgłosi i przekona do tego pomysłu, ale właśnie, czy to jest pomysł skierowany ta oferta jest skierowana do deweloperów, do inwestorów, do klienta końcowego, do kogo ty komunikujesz? Do dewelopera. Do dewelopera. Od samego początku. Bo deweloper musi wyrazić w ogóle tak, zgodę, w ogóle na to, żeby... wolę chęci jakiejkolwiek współpracy. To niestety przez klienta możemy zrobić to standardowe działanie, tak? Czyli mamy już wybudowany budynek, mamy projekt indywidualny, tudzież jakiś projekt, po prostu projekt. Później aranżujemy, nie? Czyli to jest w ogóle... Mija się z celem w tym przypadku akurat, o którym my tu rozmawiamy. Ale to w każdym się mija z celem, naprawdę, bo deweloperzy mają swój zespół projektowy, tak? Tylko że jeżeli mają dużo inwestycji, no to nie są w stanie jakby tych inwestycji spersonalizować. Tak, dokładnie, pod klienta. Czyli te stempelki robią, o których mówiłaś, bo jest wygodniej, bo jest masowo i szybciej po prostu. Tak. Okej, no to wymieńmy korzyści, jakie mają z tego, może na początek deweloperzy, później dalej do kolejnych. No, deweloperzy tak naprawdę mają, brzydko mówiąc, święty spokój od klienta indywidualnego, bo tego klienta przejmuję ja. Dodatkowy pomysł. Mogą się odróżnić na tym rynku deweloperskim. Mogą też, z racji tego, że to jest nowość, powiedzieć sobie coś więcej, jeśli chodzi o metra kwadratowego, tak? Więc jakby... W sensie, że ta cena może skoczyć ze względu na to, że ono jest spersonalizowane, od razu ułożone, bo... No bo to jest coś innego, tego nie ma na ten moment, tak? Więc jakby raz wyróżnienie na rynku, dwa korzyści finansowe, to na pewno. Ten spokój, ja się tak śmieję, że to taki święty spokój jest, no ale też nikt później nie dzwoni do tego biura nieruchomości i nie mówi, czy my możemy ten grzejnik zdemontować, czy my go możemy sprzedać, czy coś tam. Tak, deweloper może się skupić na budowaniu, a ty przejmujesz to, co jest twoim konikiem i domeną. A korzyści dla klienta końcowego są oczywiste, ale podsumujmy. Na pewno to ta kwestia finansowa. No, jeżeli klient sobie kupi taką nieruchomość, gdzie będziemy tutaj mówić, to jest twoje mieszkanie, robimy twoje mieszkanie, czuje to bezpieczeństwo, że to już jest faktycznie jego, tak? Ale też czuje, że zostają mu pieniądze po prostu w portfelu, tak najprościej mówiąc. Czyli może iść do sklepu typu ProDesign, Internity Home, wiesz, może wziąć inny materiał całkowicie, tak? Z wyższej półki, nie musi celować na jakieś takie sieciówki na przykład, nie? Komu najbardziej opłaca się ta współpraca? Ja bym powiedziała, że to jest 50/50, naprawdę, bo i wilk syty, i owca cała, tak można by było powiedzieć na tym. Dobra, to jakie przeróbki wchodzą w grę? Trochę już powiedziałaś o tym, ale teraz jakbyśmy podsumowali tak krok po kroku, wymienili w punktach, jakie przeróbki robimy. No mamy układy funkcjonalne i od tego zaczynamy. Po układach funkcjonalnych wchodzą nam rysunki instalacji elektrycznej, gniazda i instalacja górna, gdzie tak naprawdę klient te punkty instalacyjne ma już, jeżeli będzie szynoprzewód, to ten punkt jest tam, gdzie on ma być, tak? Czyli znowu nie robimy później przeróbek żadnych. Mamy wodkę, mamy sufity podwieszone, jeżeli będą. A czy są jakieś limity, na przykład w kwestii liczby punktów świetlnych, które możemy zaadaptować, dodać, przenieść? Czy na przykład długości ścianek, które możemy przenieść? Nie, długości ścianek wydaje mi się, że nie. Jeśli chodzi o limity świetlne, czy tam gniazd, raczej też nie, bo no nie wiem, deweloper może mieć na przykład gdzieś tam w głowie, że na dane mieszkanie mamy standardowo punkty na środku pokoju, salonu, kuchni i tak dalej. Nie? Właśnie o to mi chodzi, bo nie możemy sobie pewnie za dużo zażyczyć u dewelopera, bo skoro mówimy o aranżacji, no to musimy się pewnie w jakimś limicie zmieścić. O to mi chodzi właśnie. Na ile możemy sobie pozwolić? Ale to jest tak, jeżeli robimy na przykład punkty na zasadzie reflektorów, one są na szynie, no to dajemy punkt szyna, tak? Jeżeli mówimy tutaj o
instalacje oświetlenie punktowe, czyli te takie spoty nasufitowe, to tam możemy wyprowadzić jeden kabelek, a potem jakby nie wiemy, czy będą podwieszane sufity, być może na etapie właśnie tej budowy, tak, czyli tylko roku, pół roku, 7-8 miesięcy, klient zmieni coś sobie, nie? Więc jakby możemy zostawić po prostu jeden punkt, no i wiadomo, będzie to, że tutaj mamy te właśnie punkty takie natynkowe, pojedyncze spoty, ale możemy to później poprzeciągać jeszcze sobie. Ale mogę sobie na przykład zażyczyć 2 razy więcej punktów niż było, gniazdek, punktów świetlnych, dostawić więcej ścian. Myślę, że nie będzie takiej potrzeby, bo jak masz ułożoną funkcję, czyli właśnie tą kuchnię, ten salon, tą sypialnię, to te punkty raczej się zdublują. No chyba, że klient będzie chciał sobie zrobić biuro, gdzie musi mieć 2 komputery i musi mieć listwę, wiesz, z gniazdkami. Przypuszczam, że mogą być jakieś dopłaty do tego, albo deweloper wyjdzie z inicjatywą, że dobra, no to my zrobimy i niech to po prostu pan ma, niech to służy. Nie? Ale rozumiem, że większość projektów do tej pory, albo wszystkie projekty mieściły się raczej w tych, w sensie nie trzeba było dopłacać, bo to wszystko było w ramach powiedzmy zużytego materiału i tak, który by poszedł na wybudowanie tego stempelka, tej pieczątki. Może będzie różnica, nie wiem, 2-3 punktów, ale to nie jest majątek, nie dla dewelopera w tym momencie. A czy w jakichś innych ramach musimy się trzymać? Są jakieś zasady? Czy tutaj, poza normalnymi budowlanymi, ale czy są jakieś inne obostrzenia, w których musimy się zmieścić? Czy... Nie. Przecież to jest pomysł, który ma wyjść naprzeciw klientowi, tak? Więc tutaj nie ma żadnych haczyków, żadnych punktów. Nie, bardziej mi chodziło, że deweloper, czy tam nie ma żadnych zastrzeżeń, że na przykład nie robimy czegoś oprócz przenoszenia pionów i tak dalej. Nie. To piony to nie można, to wiadomo, no bo to jakby już tego nie ruszymy. A czy klient wybiera sobie taki jeden idealny, wymuskany projekt, czy robisz mu kilka opcji na przykład? Robię kilka opcji. Jeśli chodzi o układy funkcjonalne, to jest tak naprawdę dla klienta najważniejszy moment, jeśli chodzi o projekt w ogóle całościowy. Ostatnio zrobiłam dla klienta 4 warianty kuchni i na spotkaniu wyszedł jeszcze 5. Niewielka zmiana. Zrobiliśmy lodówkę jakby z boku i dodatkowo jeszcze takie cargo wysuwane po przeanalizowaniu jakby jego po prostu potrzeb. Więc jakby funkcje robię, ile wyjdzie, tyle będzie. A po zatwierdzeniu danego rzutu układu funkcjonalnego wykonuję jakby te poszczególne rzuty, które są uzupełnieniem tego, nie? Do którego momentu klient jeszcze może zmienić ewentualnie zdanie? Jak budynek tam powstaje, zaprojektował z tobą takie spersonalizowane mieszkanie i do którego momentu może jeszcze? Do momentu, aż nie będziemy robić tych przeróbek, tak? Czyli jakby już... Czyli fizycznie jak wejdą na to mieszkanie, czyli wszystko wcześniej jeszcze można, no bo to jakby oczywiste, że jak zaczną budować, ale myślałem, że być może jest jakiś okres jeszcze wcześniej, że na przykład nie można miesiąc przed tym, jak zaczną akurat ten lokal wykańczać czy ustawiać. To zazwyczaj jest tak, że klient otrzymuje taki rzut i później jeszcze go sobie analizuje na spokojnie. Dlatego ja jestem tą osobą, która mówi naprawdę szybko podpiszmy umowę, naprawdę szybko jakby zacznijmy rozmowy, spotkania. W pewnym momencie jest tak, że wyjdzie jakaś, nie wiem, niespodziewana choroba klienta moja, nie wiem, urlop, wakacje, no i to jakby się przedłuża. I im wcześniej zaklepiemy sobie ten termin, to tym szybciej możemy po prostu otrzymać projekt, nie? Czyli nawet jeżeli budowa na przykład dopiero rusza, to niektórzy mówią, a dobra, dopiero rusza, mamy dużo czasu, to uwierz mi, to 7 miesięcy, to zlatuje tego, więc lepiej jest szybko podpisać umowę. To nie jest, że ja naciągam, bo to nie o to chodzi w zupełności. To chodzi o to, żeby jak najszybciej wystartować. A co jeśli zechcę odstąpić od umowy zakupu takiego lokalu? Czyli kupiłem od dewelopera, spersonalizowałaś mi go, ale chciałbym go scedować jednak, bo się rozmyśliłem. Można? No można. Czyli jeżeli deweloper umożliwia, to można, tak? To mamy gotowca, na przykład dla innego klienta, który już możemy pokazać, nie, że albo możemy zrobić z tego mieszkanie pokazowe na przykład, bo też są takie pomysły. O ile komuś spodoba się ten sposób personalizacji? To możemy w ciągu dalszym pracować na tym rzucie, tak? Nikt nie powiedział, że to musi być to i koniec. Nie, no są nowi klienci, no to
robimy drugi raz to samo, nie? Czy deweloperzy chętnie zgadzają się na takie rozwiązanie? No bo ktoś tam im się kręci po budowie, ktoś im wchodzi w projekty, ktoś zaczyna im mieszać ścianki, przestawiać punkty i tak dalej. No jak mamy tą dziurę w ziemi, to tak naprawdę klient przyjeżdża, patrzy sobie na teren, patrzy sobie, co jest dookoła, czy jest lasek, czy jest, nie wiem, wybieg dla koni, czy nie wiem, coś tam. I tak naprawdę potem rusza budowa. No i na etapie budowy raczej nie wpuszczają, tak? Ale to są względy po prostu bezpieczeństwa, więc ja mogę wejść, ale jakby w kasku, w butach ochronnych. No a klienci tak też wchodzą, nie? Wiadomo, ale tak na przykład deweloper robi jeden dzień, na przykład taki czwartek i wtedy sobie taki czwartek pokazowy i klienci sobie wchodzą. Ja tam też jestem, możemy opowiedzieć coś, możemy zrobić jakiś event wtedy na przykład, żeby tego klienta, wiesz, ściągnąć na daną inwestycję. Ale też pytam o samym podejściu, nastawieniu do całej koncepcji. Raczej nie wpuszczają deweloperzy i to jest nie tylko podszyte na miarę, po prostu nie wpuszczają, to są względy bezpieczeństwa do momentu, kiedy ta nieruchomość już na przykład jest przy odbiorach, nie? I na przykład dla nas architektów robią takie pojedyncze dni w tygodniu. Albo jeżeli klient, mówię tutaj przy tworzeniu takiego indywidualnego projektu, tak jak to funkcjonuje, to po prostu wygląda tak, że klient dzwoni, umawia mnie na dane spotkanie, muszę być na tą godzinę i wtedy ktoś z biura sprzedaży po prostu mnie wpuszcza na inwestycję, na godzinę. I to jest ważne, to jest zawsze godzina. A czy w ogóle całe przedsięwzięcie to jest, czyli ta Twoja ingerencja w projekt, w lokal konkretny, czy to jest duże zamieszanie dla dewelopera, takie organizacyjne? Już nie mówię o samym fizycznym pobycie na budowie, ale zmiana w planach. Nie, on potrzebuje rzuty i jeżeli na przykład mamy budynek 1A, 1B, 1C, chłopaki są na budynku 1A, i na przykład nie mamy jeszcze zrobionych tych rzeczy, to przechodzimy do budynku 1B, no i już mają te rzuty, no to sobie robią, tak? Więc Czyli dla nich to jest wchodzą do kolejnego lokalu, biorą rzut dla kolejnego lokalu. Tak. To się wydaje jakby proste, korzystne dla wszystkich, to dlaczego tego deweloperzy nie robią? Mieliby jeszcze więcej sprzedanych lokali. No nie wiem, no to już właśnie pytanie chyba do dewelopera, no albo właśnie potrzebują takiej dodatkowej osoby, która jakby będzie się zajmować tymi klientami ich. A myślisz, że to się stanie, że teraz właśnie być może po tej rozmowie, że nagle wprowadzą projektanta, który będzie personalizował na inwestycjach? Bardzo możliwe. Ale pamiętajcie, kto pierwszy to wymyślił. Znaczy to już branżowcy mi powiedzieli, że pomysł jest fajny i mogą być stempelki właśnie pomysłu teraz, nie mieszkań, tylko pomysłu, nie? Więc jakby jestem tego świadoma. No ale cóż, no tak było, jest i będzie i trzeba się z tym pogodzić, no. Okej, a jeszcze tak zapytam od strony tego klienta końcowego. Czy ktoś może przyjść do Ciebie i powiedzieć, ta inwestycja mi się podoba, chciałbym mieć tam mieszkanie, wybrałem sobie na 7. piętrze narożne. Możesz mi załatwić spersonalizowane mieszkanie u tego dewelopera? No jeżeli już jest wybudowane, to nie, to wtedy... Nie, projekt jest dopiero. Możemy podjąć dyskusję z deweloperem, ale to w ciągu dalszym musi przejść przez dewelopera, no bo jakby on jest... Ale chodzi mi o sam proces, czyli mogę przyjść do Ciebie z projektem i powiedzieć, Małgosiu, chciałbym w tym projekcie, czy możesz spróbować u dewelopera to załatwić? Czy ja powinienem pójść do dewelopera, rozmawiać o tym? Czy to jest w ogóle realne, że na przykład pojedyncze mieszkanie, czy musisz najpierw z deweloperem porozmawiać o całej inwestycji i on Cię tam musi wpuścić? Jakby zasada szyta na miarę jest bezpośrednio deweloper ja. I chciałabym się tego trzymać. Nie chciałabym, żeby ludzie z ulicy przychodzili i mówili, tu mamy mieszkanie, zróbmy szyte na miarę, bo zrobi się bałagan. A najgorsze, co może być, to na samym początku ten bałagan sobie zrobić, nie? Bo wtedy już jakby nikt nie chce z Tobą rozmawiać. Więc jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, możemy podjąć oczywiście rozmowę z deweloperem, przedstawić mu pomysł i jakby koncepcję. Mamy coś takiego jak szyte na miarę, czy jest Pan zainteresowany współpracą, bo Pana klient jest zainteresowany współpracą. I to może być taka karta przetargowa dla mnie, żeby na tą budowę wejść, no bo jakby ściągnął mnie klient, tak? Rozumiem, że każdy lokal, który klient wybierze, jeżeli oczywiście deweloper jest w projekcie, w kontakcie z Tobą, każdy może wybrać, ale na przykład te lokale, które się zazwyczaj najgorzej sprzedają.
to tu może jest sposób na to, żeby je szybciej Tak. sprzedać, jeżeli Tak, będą tak. customizowane. Tak, to prawda. Deweloper może sobie oszacować mieszkania, które na pewno szybko się sprzedadzą, no i te, które będzie problem. Więc jakby też możemy podjąć współpracę z deweloperem, że nie musimy robić jakby całego bloku, możemy zrobić te mieszkania, które są najgorzej sprzedawane. Ścianka jest na przykład, wiesz, po skosie i biegnie sobie przez jakby cały ciąg ściany, nie? Czyli mamy, nie wiem, sypialnię, salon na jednej ścianie, no i to jest jakby pod skosem. I miałam do projektowania takie mieszkanie, tylko nie naszyte na miarę właśnie. To przejdźmy do rzeczy najprzyjemniejszych albo najtrudniejszych z drugiej strony. Najtrudniejszych. Jaki jest koszt takiej usługi? Czy jesteśmy to w stanie ująć w jakieś ramy? Jak to się odbywa? Wiesz co, no koszt tak naprawdę rozgrywany jest pomiędzy mną a deweloperem. I ja strzelałam i strzelam w ciągu dalszym od 10 do 20 tysięcy. I to są już takie realne kwoty, bo pamiętam, że kiedyś rozmawialiśmy o procentach, ale te procenty to nie jest do końca uczciwe. Więc ja się wycofałam z procentów i stwierdziłam, że fajnie będzie po prostu powiedzieć kwotę. Wiem, ile potrzebuję, żeby tego klienta poprowadzić, wiem, ile potrzebuję czasu, żeby wykonać szyte na miarę u danej osoby. Wiem, ile energii, jazdy w jedną, w drugą stronę, ile czasu po prostu takiego logistycznego muszę na to poświęcić. Czyli to jest koszt tej, To jest koszt tej tego, adaptacji, uszycia mieszkania na miarę. To ponosi, bo mówiłaś, że to z deweloperem, to ponosi deweloper? Nie, to ponosi klient końcowy. To ponosi klient końcowy. I on to reguluje już z tobą, jakby deweloper nie narzuca tego na dodatkowo. Nie. To jest rozliczane bezpośrednio z deweloperem. Deweloper potem mi przekazuje te pieniądze, no bo on musi mieć pewność, że to szyte na miarę faktycznie zostało stworzone. Uszyte, tak. Zbudowane. Ale to i tak chyba taniej wychodzi niż aranżacja później mieszkania po wybudowaniu. Oczywiście, że tak. Raz, że aranżacja, projekt, logistyka. To nadal nie rozumiem, dlaczego deweloperzy w to nie wchodzą. Spotkanie z klientami, jest nadzór autorski. Później mamy jeszcze do tego wszystkiego koszty, które ponosi bezpośrednio klient, czyli wyburzanie, wynoszenie, organizacja w ogóle cała. I inne rzeczy, których się nie da na pieniądze przeliczyć. No właśnie, już nie mówię nerwy, czas i tak dalej, no bo pasuje. To już poszalałeś, ale... Słuchaj, trochę w tej branży już jestem i słyszę różne historie, więc to nie było od czapy. Czyli o tę kwotę to mieszkanie jest teoretycznie droższe. Tak, natomiast finalnie i tak wyjdzie klienta końcowego taniej, aniżeli miałby później sobie wyburzać, aranżować. Mieszkanie nieruchomości w Gorlicach. Klient wydał 53 tysiące na same przeróbki i na same ekipy, gdzie jeszcze przenosiliśmy piec. I potrzebowaliśmy na to zgody, piec gazowy. Także to są naprawdę takie pieniądze, że wiesz, za 53 tysiące możesz zarobić łazienkę mniejszą, albo łazienkę większą, albo nie wiem, cokolwiek innego, nie? Nie wiem, sprzęt sobie kupić sobie lepsze fronty kuchenne, a nie wydawać w rzeczy, których nie widzisz, nie? Okej, mówimy o tej kustomizacji, o personalizowaniu tych mieszkań. Tylko tym się teraz zajmujesz? Czy nadal na przykład możesz zostać u klienta na tej inwestycji i jeszcze zaaranżować, wykończyć to mieszkanie? Tak, możemy wykończyć to mieszkanie. Czyli komplet, od właściwie wybudujesz i jeszcze wykończysz? Zaczęło się od prostego projektowania klient indywidualny. Później jak się rozkręciłam, poszłam w przestrzenie publiczne. W tym momencie wymyśliłam sobie równocześnie dwa tematy, teraz można powiedzieć tworzę. No jedno to jest szyte na miarę, które tak naprawdę już się dzieje. I drugie mamy wykończenie mieszkań pod klucz. I tutaj już też się dzieje w tym temacie, więc jeżeli klient będzie chciał właśnie kupić inwestycję u dewelopera, który współpracuje ze mną i tworzymy wspólnie szyte na miarę, po tym jak chłopaki wyjdą z budowy, zostawią jakby nam klucze, możemy zrobić uzupełnienie tego, czyli możemy wykończyć pod klucz daną inwestycję. Oczywiście są 3 pakiety, w każdym z pakietów są różne materiały, możemy tymi materiałami manewrować, w każdym z pakietów możemy wyposażyć to wszystko w meble też na samym końcu, więc
Od A do Z tak naprawdę. Czyli takie naprawdę spersonalizowane. Tak. Małgorzata, dziękuję Ci bardzo. W takim razie życzymy Ci, czego Ci życzyć, bo zawsze życzę czegoś swoim gościom, żeby więcej deweloperów się dowiedziało o tym i żeby się przekonało, otworzyło. Deweloperów mi możesz życzyć i zdrowia, żebym do nich miała. Okej. To mi wystarczy. Dobra, to tego Ci życzymy. Dziękuję Tobie, dziękuję widzowie. Dziękuję. Do zobaczenia.